Dzień dobry, witamy w drugim odcinku naszej serii z regat The Tall Ship Races, a konkretniej ich finału w Szczecinie. Dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu, czyli na moście pontonowym zrealizowanym, żeby ułatwić przejście pomiędzy obydwoma brzegami Odry. To nie jest most pontonowy, tylko mościsko, on jest ogromny. Tam jest drugi, także można wybierać, czy chce się przejść tym, czy tamtym. A wyboru za to nie będziemy mieli, jeżeli chodzi o wyzwanie, a przynajmniej w jego pierwszym, czyli znalezieniu i zjedzeniu czegoś fajnego. W drugim etapie, czyli pojedynku na ujęcia, kiedy ja i Paulina zrealizujemy ujęcia, które później będziemy prosili Was o ocenę, które było lepsze w komentarzach. A trzecim wyzwaniem dzisiaj będzie to, żeby znaleźć kogoś znanego. Nie wiedziałam, że tutaj też będzie jedzenie, a widać stoją jakieś budki. No kto by pomyślał, kto by pomyślał? Są burgery, frytki belgijskie, a tam dalej to aż całe zadymione. No, żeby nie poszło z dymem, bo wtedy wyzwanie będzie trudniejsze. Aczkolwiek dzisiaj i tak jest dużo łatwiej niż wczoraj. Wszystkie stoiska wydają się już być otwarte. A my ustawiliśmy się już w kolejkę na pokład jednego z najpiękniejszych żaglowców, jakie tutaj do nas zawitały, czyli Daru Młodzieży. Jedno jest pewne, czy najpiękniejsze nie ocenimy, ale na pewno największe z tych, które są na tych regatach. Dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Się mocno trafił. Direction of visiting. Okej. To idziemy, lecimy w tą stronę, w kierunku zwiedzania. Jak Czuć na też, muzeum, jak a to trochę jest muzeum, bo jednak ten jacht ma swoje lata. Zapachy też bardzo statkowe. Oj, czuć fajnie to wszystko do konserwacji. Wow, spójrz na te maszty. Wiele można powiedzieć, ale omasztowanie jest naprawdę imponujące. Na pokładzie Daru Młodzieży można się poczuć jak na Titanicu. Tutaj tył jest tak wyniesiony. A orkiestra gra w tle. Idziemy w bok. Ciekawe, jak sobie wyobrazić tutaj kogoś, kto porusza się w trakcie żeglugi po tym pokładzie. Tak, jak tu musi zmieniać wszystko. Ciężko nawet ująć skalę, jest to tak potężne. A jak spojrzymy na ilość tych linii, jak wyglądają, są zmęczone w pewien sposób, to widać też, jakie trudności na morzu przychodzi ten statek, kiedy bierze udział w tych regatach. Gdzie to jest największa jednostka. Co dopiero takie mniejsze na pełnym morzu. Ten się jakoś utrzyma, tamte muszą walczyć z wiatrem i sztormem. Ciekawe, czy to są za pieczątki takie namalowane. No to wygląda jak miejsca, w których ten statek brał udział, miejsca, regaty, w których brał udział. W ogóle regaty w Osace, czyli na drugim końcu świata, w Japonii. Rzeczywiście, jest Osaka 83 i 97. Nie ogarnąłem się. Ciekawie tak przejść pod szalupą. Ciekawie tak być też na pokładzie takiego statku. Ja się w pewien sposób cieszę, że on jest tutaj, a nie na pełnym morzu, bo na pewno byśmy nie dali rady tak pójść. Trochę by nam zarzuciło. Byśmy się przekonali, czy mamy chorobę morską. Oj, zdecydowanie, można było się zdziwić. A tutaj pod inną szalupą sprzedawane są m.in. książki i albumy z Daru Młodzieży. Tutaj można zobaczyć koszulki Daru Młodzieży i polówkę. I bluzę, i polar. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. No tak. Z pokładu można też zobaczyć ciężarówkę Biedronki. A tam możemy zobaczyć dziób żaglowca. Tutaj furorę robi także słynny dzwonek z Darem Młodzieży. Ja podejrzewam, że jak tak kilka razy zabije o pełnej godzinie, to często znaczy, że obiad podano.
Skwer Młodzieży odwiedzony. Czy mi się podobało to odbicie w tym budynku Morskiego Centrum Nauki. Ty też się odbijasz. A propos naszych piosenek z innych odcinków. A my jesteśmy już w Morskim Centrum Nauki, gdzie też odbyło się spotkanie z szczecińskimi autorami książek. Można także kupić taką książkę na miejscu. Tak jak najsłynniejsze wydanie pana Leszka Hermana, czyli Sedinum, która zdobyła niezwykłą popularność w całej Polsce. One już są podpisane, wow! Książki od razu podpisane, więc... Są z dedykacją, że można tutaj nabyć taką książkę. Można się spotkać z autorem, z panem Leszkiem Hermanem. A my nie omieszkamy nie skorzystać z takiej okazji. Na wszystko odbyła się w takich pięknych okolicznościach, bo jeżeli spojrzymy, co znajduje się nad nami, zobaczymy jacht w temacie żagli. Paulina i Tomasz. To im takiej promocji się nie spodziewaliśmy, fajnie, cieszę się. Fajnie, Dziękujemy bardzo. Jesteśmy takim małym kanałem na YouTubie, który pisze o Szczecinie, także staramy się każdą okazję wykorzystać, aby też pokazać. No Szczecin nie tylko od tej strony, właśnie same regaty, ale też takich różnych wydarzeń, które się dzieją. I tutaj to się pięknie łączy, bo pan promuje Szczecin jeszcze przed tym wszystkim tak naprawdę. Pierwszej książki. Pan nie dość, że jest pisarzem, to też jest architektem. Tak? Ja jestem architektem, mnóstwo takich znanych obiektów w Szczecinie robiłem, tam historia, historię sztuki, ponad 2 mnóstwa sali. Dokładnie. Niedaleko całkiem stoi stara rzeźnia. Ja projektowałem stare rzeźnię właśnie. Od starej rzeźni się zaczęła w ogóle historia tej strony Szczecina. Jak kojarzę, to pan tutaj duży udział też miał. Stara rzeźnia była pierwszym budynkiem, który zaistniał. Dziękujemy za porozmawianie. Tutaj mamy także okazję spotkać właścicielkę kawiarni, księgarni Kamienica w Lesie, która tutaj razem z znanymi autorami szczecińskimi ma swoje stanowisko. A my mamy okazję odebrać książkę z podpisem oraz dedykacją. Dziękujemy bardzo. Także dziękujemy za rozmowę. Czyli jedno z dzisiejszych zadań zakończone sukcesem. Udało się porozmawiać z autorem książki. I to nie byle jakim. Autorem, który jest znany ze swoich książek o Szczecinie. Będąc na łasztowni, nie można odpuścić dźwigozaurom. A za nami znajduje się statek, a raczej okręt Przemko modelu H13, czyli holowniki. Statki holownicze należące do polskiej marynarki wojennej. Papierologia. I to jest komercyjny też w ten sposób. No park przeznaczony jest do przeprawy. Może być to ludzi, może być to sprzętu inżyniernego, może być to pojazd, ale też mogą wjechać pojazdy gąsienicowe. Ten siwy to jest stosowany do morskiej przeprawy, bo może wyjść na morze w skali do 2 Beauforta. Zielony to jest rzeczny, czyli nie jest przystosowany do jakichś tam większych fal, bo może się po prostu odpiąć. Samo to, że widać te różne rodzaje ich, czyli są te właśnie boczne, czyli kotwiczne. Dobrze mówię? Tam jest kotwiczny, jak jest Kotwiczny ciągarka. gdzie jest? Jak jest ciągarka celownicza. A, tam jest kotwiczny, okej, Tak. czyli on się mniej różni od tych środkowych, a to są przybrzeżne. To są zwykłe, to jest zwykły ponton. Zwykły ponton, po nim się chodzi, może przejechać pojazd albo jakiś załadunek. Ciekawe jest to, że te są już bardziej jak statek, co nie? Że mają opływowy kształt. Nie, ponieważ są odwrócone. Dlatego. Jedna wciągarka służy do tego, że musi iść tu brzegiem i zahaczyć się, a druga idzie z drugiej strony. I one po prostu muszą być tak ułożone, dlatego park może się utrzymać. To jest bardzo ciekawa rzecz. Normalnie takiej rzeczy no, nie dowiemy się na co dzień, będąc w takim miejscu, czy Nie. przechodząc po tym. To trzeba mieć osobę, która brała udział w układaniu tego. Tak. Dziękujemy za te kilka słów, które tutaj powiedziałeś. Kilka grubych słów. Było dużo informacji, dużo ciekawych rzeczy. Dowiedzieliśmy się z tej krótkiej pogawędki. Porozmawialiśmy z Łukaszem, czyli jednym z żołnierzy, którzy uczestniczyli w stawianiu tegoż oto mostu pontonowego, który znajduje się za nami. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób jest on zbudowany oraz ile czasu trwa jego złożenie, co jest bardzo ciekawą informacją.
cieszymy się, że mieliśmy okazję porozmawiać z taką osobą. I w sumie poznaliśmy całą logistykę i elementy tego mostu. Tak, poznaliśmy w jaki sposób ten most jest zbudowany oraz ile logistyki wymaga dostarczenie tych elementów na miejsce oraz postawienie całego gotowego mostu. Spider-Man we mnie celuje, ja celuję Spider-Mana. Może tam postawiałem, tak, to jest taka umowa. Co roku w wakacje na wyspie Łasztownia rozkłada się również wesołe miasteczko, tak zwany Holiday Park Szczecin, z pięknym kołem młyńskim, z którego musi być świetny widok na cały Szczecin. Tutaj się ludzie patrzą, aż zatrzymali się, nie dziwię się, jest na co patrzeć. Ciężko sobie wyobrazić taką jazdę bez trzymanki. Po tej stronie Odry stoją kolejne jednostki, które brały udział w The Tall Ship Races. Powinniśmy mieć już komplet. Widzimy tutaj generała Zaruskiego obok Głowackiego. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że Głowacki prawie wygrał, ale przeszkodziła mu flauta. Widać również Party Boat, który wozi chętnych ludzi wokół wyspy Łasztownia. No, jakoś służby się muszą dostać na tą wyspę. To jest jedyna droga. Przy marinie znajduje się również Wyspa Grodzka, czyli sztuczna plaża utworzona na potrzeby miasta i mieszkańców. W ogóle nad barami są tutaj miejsca, jak ciekawie, można sobie usiąść na górze. Tutaj Państwo właśnie będą korzystać. Tu jest fajny widok na wały Chrobrego i na wielkie żaglowce. Pomalować i na radę. City Game. I co oni tam robią? Co to jest? Wygląda jakby się uczyli dopiero zasad. Może udają, że są na statku. Wyglądało jakby się linami podpinali. No, oglądaliście taki film, który się nazywał Pirat z Karaibów? Tam była taka postać, która musiała ciągle w wodzie być. To jak poszli na plażę negocjować, to ona stała w wiadrach z wodą. Tak? Możesz zaszaleć, ale nie musisz przy tym kawałku. Możesz się uśmiechać, ale nie musisz do wszystkich. Możesz się zakochać, ale nie musisz od pierwszego wejrzenia. Ale mi się podobają te konkurencje, które oni tam mają. Muszą iść we wstążce. To jakieś wyścigi drużyn dosłownie. Znajdujemy się teraz przy jednej z największych atrakcji położonych w tej części miasta, czyli na szczecińskiej Łasztowni. Jest to koło młyńskie, które powoduje to, że wiele osób może zobaczyć piękny widok z samej góry na cały Szczecin. Wydaje się, że ten teren wesołego miasteczka jest co roku coraz większy. Kolorowy popcorn! Osy to lubią. Wygląda jak wabik, żeby się utopiła. Tam jedna już wygląda jakby nie żyła prawie. Czas też szukamy czegoś do przekąszenia, ale w Luna Parku większość jest jednak atrakcji niż jedzenia. Ale zobaczymy, może coś trafimy. Pani będzie rzucać. Ciekawe, czy coś trafiła. Pamiętam ten domek rok temu, domek strachu. O, tutaj też fajna atrakcja przez taką kręcącą się kulę przejść. Raczej walec nad jeleniem. Myślałam, że do góry nogami będzie. Dała radę. W ogóle czy ja dobrze widzę, że tam na dachu Morskiego Centrum Nauki jest scena? Z tych samych żagli, z których jest skomponowana ta największa scena?
pytanie, co tam się dzieje z tą sceną? Czy to jest coś, co jest dostępne? Czy to jest scena VIP? Fajna podłoga z palet. Podoba mi się. O, jest też mini plaża i leżaczki, też fajnie. Dalej w głębi wyspy znajdują się kolejne budynki, łasztownie, o których wspominał autor Leszek Herman, z którym mieliśmy okazję porozmawiać. Z tyłu widać niszczące konstrukcje, które mamy nadzieję, że kiedyś zostaną zrewitalizowane i cały ten teren ponownie będzie służył mieszkańcom. Powiem Ci, że wyjątkowo ja dzisiaj chyba jeszcze nie mam ujęcia swojego. Trzeba było nagrywać nie mnie, a ludzi. Albo piękne miejsca, piękne statki, bo tego jest tutaj dużo, dlatego ja już to ujęcie mam. O, to muszę się postarać dzisiaj ja. Oj tak, dzisiaj postawiłem wysoko poprzeczkę. Na końcu wyspy można znaleźć również aleję z food truckami. Na której właśnie jesteśmy. Zobaczymy, czy jakieś jedzenie spojrzy na nas tak jak my na nie. Raz cheese i raz poprosimy wege. I to będzie sześciutko. Najpierw wege, a za chwilę będzie cheese. Jest i drugi. Pokaż tego burgera w przekroju, jak to wygląda. No ładnie, jestem zaskoczona. No ja też, ale to nie jestem pewien, czy to jest aż takie coś, na co bym liczył. Bułka raczej nie jest własna, raczej gotowa. Jest dobra, nie mogę narzekać, ale no to nie jest wypiek własny. Ale samo mięso jest dobre. Jak patrząc na standardy festiwalowe, myślę, że dałbym temu spokojnie 8. Tak prezentuje się wersja wege. Tutaj mamy fajnego kotlecika z ciecierzycy. Teraz będzie próbowanie. I co, jak smakowało, jak oceniasz tego burgera? Bardzo fajny był ten kotlet z ciecierzycy. Ty dałaś 8 na 10, ja bym dała 10 na 10 wyjątkowo, bo on dosłownie smakował jak z takich słodkich ziemniaków, jakby tam były bataty. Więc średnia ocena 9 na 10. Wyżej niż wczoraj. Bardzo dobrze. Oprócz sceny głównej mamy jeszcze dodatkowe sceny, między innymi scenę, która znajduje się za mną, czyli scenę szczecińską, na której prezentują się artyści powiązani ze Szczecinem. Tutaj widać kolejny zespół, przygotowuje się, rozstawia do dania koncertu. Oni tak dosyć ciężki harmonogram mają, z tego co widziałem, tak co godzinę się zmienia, więc ilość sprzętu do przerzucenia jest ogromna. Tutaj kolejny zespół już zaczyna grać taką dosyć ludową, folkową muzykę. My tak sobie wyszliśmy na backstage, a tam jest znany szczeciński browar Gryfus, gdzie można napić się kraftowego piwa ze Szczecina. Okej, co tam jest na kiju? Jasny lager, pszeniczny i sangria, fruit ale. Ciekawe. To ja chyba tego fruit ale spróbuję. A ja widzę coś, co bardzo mnie zaciekawiło, czyli potrójne IPA. O, to tak. Już się cieszę. Kolor biskupy-owocowy. Tutaj jak chcecie, możecie sobie zatrzymać, są wypisane specyfikacje tych piw. I ostatnia strona. Ja bym zaczął od pierwszej z powrotem, bo to jest piwo Sternik, czyli tak trochę powiązane duchowo z tym, co się tutaj dzieje i gdzie jesteśmy. A dokładnie, to prawda. Ale nie spodziewałam się, no bardzo ukryci są. Gdybyśmy nie wyszli jakimś tylnym wyjściem na ulicę, to nie znaleźlibyśmy tutaj tego browaru. A byłaby wielka szkoda, bo to lokalny browar. Lokalny browar ze Szczecina są na rynku od roku 2012, ale komercyjnie szerzej obecni są od roku 2019, kiedy też my ich poznaliśmy. Ich dobre smaki.
Zasłużony już odpoczynek na koniec powoli. Chociaż to taki odpoczynek, że uciekniemy do montowania. Chciałam się zaśmiać, że siedzimy pod brzozą, czyli mamy wakacje pod brzozą. A jakbym założył koszulkę, którą mam, taką jedną, która wygląda jak brzoza, to w ogóle byłaby brzoza pod brzozą. Pod brzozą. Ale też masz koszulkę w kolorze. Możesz się Żadnym. wtopić. Ciebie tak naprawdę tutaj nie widać. Ja siebie też nie widzę. My tak sobie siedzimy i odpoczywamy po dniu nagraniowym i widzimy coś takiego. Napis GN, gdzie te środkowe belki w tym N wyglądają trochę jak kominy statku. Tak sobie czytamy, a na tablicy obok jest o tym, że tutaj mieściło się przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich Gryf, czyli jeden z producentów paprykarza szczecińskiego. Nie wiem, czy was też tak to śmieszy, ale dla mnie renta to niekoniecznie jest wypożyczalnia sprzętu budowlanego, to mi się z czym innym kojarzy. A wam? Powiedzcie w komentarzu. Tak myślę sobie, zboczenie zawodowe, no super domena, a tak potem myślę sobie, tu powinna być nazwa. Już nie piszą nazwy Łodzi, już piszą domeny internetowe po prostu. huter.szczecin.pl. No zazdroszczę domeny takiej fajnej. Cieszymy się, że jesteście razem z nami już na drugim odcinku z finału regat The Tallship Races 2024 w Szczecinie. Zapraszamy jutro na kolejny odcinek, a tymczasem prosimy o zostawienie lajka, danie nam subskrypcji oraz napisanie w komentarzu, które ujęcie było lepsze, czy moje, Tomka, czy Pauliny, która stoi teraz za kamerą. Dziękujemy i do zobaczenia już jutro.